No zaczęło się zrobić ciężko, trudniejsze było życie finansowo. To na pewno wiem, to odczułyśmy. Znaczy ja to też odczułam bardzo. I były też takie sytuacje, że do taty przychodzili ludzie, nie wiem skąd oni dokładnie byli, bo cywilne mieli ubrania i proponowali tacie, że jak już za tą granicę będzie wyjeżdżał, to żeby został agentem jakby takim. Tak. I tato miał właśnie bardzo ciężko, bo tato się nie zgadzał i przez to nie mógł dostać pracy, bo to wszystko było powiązane. To wiem na pewno, bo o tym często mówił i też widziałyśmy, bo ciągle musieliśmy jeść naleśniki. Już się skończyło tak, że już było w domu pełno owoców i wszystkiego, bo już było finansowo było trudniej. Dopóki nie otworzył ten ślusarski warsztat, w którym pracował ciężko, często mnie tam zabierał i też pokazywał, co tam robił dla myśliwych, jakieś głuszce, strzelby, takie zapinki. A my cała fabryka w domu, paczuszki wysyłałyśmy. Tak, to ludzie zamawiali koła myśliwskie i to. Wtedy troszeczkę tak było, już z powrotem wyszło, że już nie trzeba było się tak zmartwić o pieniądze. Tym był chyba najbardziej zmartwiony, bo miałem nastroje. Nie zawsze? Czyli naprzeciwko tego? O nie, bo wtedy rodzice się już, akurat w 1968 roku rodzice się też rozeszli. To może też, bo to były takie ciężkie czasy, tato pewnie, tak teraz dopiero mi na to wpadło, że może to wszystko razem tak się na niego nałożyło i choroba mamy i to, że już nie mógł pracować. W 1968 roku się rozeszli rodzice. Właśnie. I mieszkanie zostało podzielone. Mama dostała swoje mieszkanko i tato dostał swoje. No i my mieszkaliśmy z tatem, dwuosobowe mieszkanie, dwupokojowe mieszkanie. Ale jak tata wyjechał, to nam zabrano książeczki zdrowia, bo przedtem miałyśmy książeczki zdrowia, byliśmy dalej na studiach i właściwie straciliśmy te wszystkie świadczenia, które jako dzieciom oficera, który już był na rencie, właściwie powinnyśmy mieć, bo jeszcze dalej się uczyłyśmy, ale to wszystko było ucięte. No i nie dostałam stypendium na studiach, bo też za bardzo nie miałem, bo z czego już na studiach tato wyjechał, tato nam zostawił trochę pieniędzy, kazał oszczędzać. I ile tam miesięcznie na jedzenie możemy wydać, bo i za mieszkanie trzeba było zapłacić wszystko, bo to nie było własnościowe, tylko wynajęte. I to wszystko zostawił, więc ja się składałam o stypendium, starałam i stypendium nie dostałam. I wyrzucili, jeszcze nim wyjechali, jak się już to wyrzucili, taty żonę z uczelni, bo ona uczyła angielskiego. O, tego nie wiedziałam nawet. Nie wiedziałaś, że Ela... Nie, ja myślałam, że Ela odeszła sama. Nie, wyrzucili ją. Wyrzucili ją. A czy ona też była Żydówką? Czy... Nie. Czy to z powodu Ela nie, męża, z powodu taty, tak. To też pamiętam, że... Także większość kolegów może z tego powodu też przestała się komunikować. Bo nigdy nie wiadomo było, jakie represje, jak ta ówczesna władza zareaguje i czym dotknie, z której strony tak. A kiedy ją wyrzucono? Pamięta Pani? A nie pamiętam dokładnie daty, nie pamiętam. Ale to było między tam 68, a nim wyjechali gdzieś w 70., na początku 70. lat było to. A czy tata miał tam w tym garnizonie też kolegów, którzy też byli Żydami i oni też zostali wyrzuceni? Czy miał takich kolegów, z którymi mógł w pewnym sensie współdzielić to doświadczenie? Czy był jedyną osobą wyrzuconą? Wiedzą Panie takie rzeczy? Chyba Waluś, pułkownik Waluś jedynie. Jak miał na imię? To był ten kolega, który ciągle przychodził, a na imię nie pamiętam, jego syna znamy Jarka. Wiemy tylko, że pułkownik Waluś to był właśnie jedyny, który przychodził. Bardzo był dobrym tato przyjacielem, bo razem polowali, razem grali w brydża, chodzili na bale z generałem Freniem, ze swoim szefem. Ale później też kontakty się urwały, ale to też trudno mi powiedzieć jakiego, bo ludzie się jakoś tak nie chwalili, nie mieli, zwykle było jakieś takie, no taka niechęć jakby, jak nie było się czystą krwi Polakiem.
Ale właściwie to nie eliminuje, wszystkich. bo tata zawsze się czuł Polakiem. No oczywiście, że bardzo tak. to My byliśmy przeżywał, wychowani że bardzo. został Tak. zwolniony z wojska i musiał podjąć tą decyzję. Bardzo to przeżywał. Ale pamiętam go, jak słuchał Wolnej Europy. To zaraz po tym zwolnieniu, na tym czeszczącym radiu, takie stare radio i cały czas. Ale właściwie to dużo nam nie mówił. Dużo nam nie mówił politycznie, żeby... Politycznie właściwie naprawdę nie. Że musiał nawet dokładnie, no w tym 68 roku to w większości to się chyba dowiedziałam od, no tato się podał do dymisji, to później to już skojarzyłam, ale w większości od tego kolegi, z którego wyrzucili ze studiów. Ale też, tak, ale ostatnio, chyba 2 lata temu, ta Ewa, twoja koleżanka, kiedyś poszłyśmy na obiad. Zaczęłyśmy mówić, bo ja mówię, byliśmy w Warszawie, ja byłam tam w ministerstwie, próbowałam znowu dostać jakieś informacje, gdzie to napisać. Mówię, że tata wyjechał i opowiadam jej całą historię. Ona mówi, wiesz co, był film taki nakręcony, dokumentalny. Aha, I tak. ja ten film znalazłam w końcu, było bardzo trudno. To bardzo Dworzec ciekawy Gdański. film. Był jeden, właśnie, Dworzec Gdański i to było przez Marię Zmasz-Kaczanowicz. Zrobiła... Koczanowicz, tak. I muszę pani powiedzieć, że jak puszczałam ten film, to miałam takie komentarze, nawet od mojego, znaczy tego nie powiem. Miałam komentarze, że to naprawdę tak nie było. Że tak, że nie było. No. I ja się zdenerwowałam i właściwie zmieniłam nazwisko, bo miałam Ewa Stankiewicz, bo przyjęłam nazwisko po mężu, a dodałam sobie nazwisko z powrotem moje panieńskie Wolmuth. I mówię, teraz jestem Ewa Wolmuth Stankiewicz. Jeżeli chodzi o zmianę nazwiska w Ameryce, to nie ma problemu. Przychodzi się, ja chcę zmienić nazwisko, bo nie lubię go czy coś. Ale błyskawicznie. A w Polsce jest trochę trudniej, bo trzeba uzasadnienia i mieć naprawdę straszne powody. Ja mówię, już przyjechałam ze zmienionym nazwiskiem, to zostało zmienione także w polskich wszystkich dokumentach. Po prostu wróciłam do mojego panieńskiego i dodałam męża. Bo myślę sobie, trzeba podtrzymać przynajmniej nazwisko i niech się nikt nie domyśla, jestem Wolmuth i koniec. Także normalnie. Ja na Facebook jestem Wolmuth. Tak. Także takie to były czasy i tylko chcemy tą rehabilitację i może właśnie, żeby było więcej tych upamiętniających tablic, żeby ludzie się przyzwyczaili. Bo teraz jakoś żeby jest właśnie ta zaakceptowali, fala, że pochodzenie nie ma żadnego znaczenia. No właśnie, czy ktoś jest z Niemiec, czy z Rosji, czy jest Żyd, czy jest Chińczyk, czarny, biały, zielony, żeby wreszcie jakoś tak, żeby bardziej ludzie wiedzieli i próbowali o tym myśleć, że w sumie nie ma to znaczenia żadnego. A ktoś z pań rówieśników, czy miały panie właśnie, nie wiem, koleżanki, kolegów, którzy też byli pochodzenia żydowskiego? Ja nawet chyba nie. Ale ja miałam dobrych przyjaciół zawsze, nigdy nikt mi nic nie... ja też nie mogę powiedzieć. Nigdy nie miałam problemu. Czyli z jednej strony wiedziały panie, że są Żydówkami, przynajmniej w połowie. Tak. Bo to tylko pół. A z drugiej strony, czy panie się kiedykolwiek jakby dzieliły z kimś właśnie innym tym doświadczeniem? To trochę pani historia jest niezwykła, to znaczy w porównaniu z tymi, które znam. Bardzo często rozmawiamy z osobami, które są z Dolnego Śląska, nie wiem, z Wałbrzycha, z Dzierżoniowa, z Wrocławia i tam były duże grupy jakby takie właśnie skupiska Żydów tuż po wojnie, bo też w związku z repatriacją. Tak. I takie bardzo silne właśnie poczucie przynależności do grupy żydowskiej, więc bardzo rzadko tam w ogóle dochodziło do mieszanych małżeństw i bardzo często też ci ludzie gdzieś pod koniec lat 40. wyjeżdżają w ogóle z Polski. I tu widzę, że panie jakby trochę zupełnie były odizolowane od tej historii. No tak, my byliśmy kompletnie, można powiedzieć. No tak, bo tato właściwie nie był... Tylko ten Jarek, teraz wiemy, że ma pochodzenie żydowskie, ale nawet ja wtedy nie wiedziałam, że pułkownik Waluś
miał. Teraz dopiero to wszystko do nas powoli, jak żeśmy zobaczyły sumie- tą degradację i żeśmy zaczęły Bo w sumie tych tato papierach był przewracać. Żydem, nigdy tego nie ukrywał i to wiedziałyśmy, bo wiedziałyśmy. Ale też był polskim Żydem, tak jak ja jestem Polakiem, polska jak każdy Amerykanka. inny, no właśnie. Powiedzmy, to kwestia jest paszportu, co nie, w którym kraju się mieszka. Ostatni rok mieszkałam w Azji, to mogę powiedzieć, że jestem Azjatka, prawda? Także to nie ma, Żeby po prostu była ta nie ma znaczenia. tolerancja. Także i tato nas właśnie, mimo że do tego Sambora to nigdy nie byłyśmy. Ja chciałam jechać, planuję ciągle i może razem pojedziemy. No to trzeba wizę No dostać. teraz, i widzę, i teraz jest tam, są te zamieszki, wiesz, Nie, ja byłam w trzeba zeszłym roku na Krymie, Ale ale to chyba już nie. tam to nie wiem, czy tam są zamieszki no, a na Boże. Ukrainie. Znaczy, no, O, na generalnie tym ta wschodniej Ukraina, bardziej, tak, ale tak. tak. Nie jest generalnie bezpieczne. A skończyły Panie studia. Są lata 70. W historiografii się mówi tak zwana złota epoka Gierka. Pani się stara o paszport, Pani chyba też, Ja nie. tak? Czy nie? Ja Pani nie, ja jeszcze długie lata nie. Jeszcze długie lata nie. Ale w ogóle wtedy w Polsce, czy jakkolwiek w tych latach 70. istniał w Pani życiu ten wątek właśnie żydowski? Czy jakkolwiek to miało w ogóle znaczenie, że tata był Żydem wtedy, że Znaczy- Panie są w połowie Żydówkami? Ja No nie to ty pamiętam, powiedz żeby sobie. naprawdę jak myślę o tym, to nigdy na przykład nie identyfikowałam, zawsze jako Polka się identyfikowałam, ale nie robiłam żadnego, dlatego żadną religią siebie osobiście nie łączyłam. Także na pewno lubiałam żydowską muzykę. Bo Żydowskie widocznie w jedzenie. genach żydowskie jedzenie, bo tata gotował robił. tego Tak. karpia po żydowsku, Tak, rzeczywiście, robił wprawdzie dobre na- jedzenie, tak. ale jeżeli chodzi o religię, to raczej nie należałam do żadnej i nie identyfikowałam siebie z religią. A coś więcej z tego jedzenia? Czy to był tylko ten karp? Karp po żydowsku i robił sałatkę żydowską. Różnego rodzaju ziemniaków, potrawy. Tak. Pamiętam, że że tato introduce'ował nas do tego drydol, jak to się nazywa? Taki To, co wąż. się kręci, to tak... Dreidel. Drydol, tak? Ale To nawiasem, nas tym... ale tak. mam takie po prostu Trochę zainteresowanie. tańcował też chyba, trochę muzyki, trochę tańcował Tak, chyba też, ale to tak, to nie było tak, że to koniecznie my musimy robić, czy lubić, czy po prostu tak się... A jak Tylko tańcował, to do przyjemne. czego? A do muzyki różnej takiej też, ale to była. Ale co, były płyty były- jakieś w domu? Proszę? Były płyty jakieś w Płyty, domu? tak, aha, do czego to, tak, rodzice. To po prostu w genach mamy zakodowane, że lubimy tą Fiddler on the Roof, cały można oglądać i w kółko i w kółko. O, pamiętam, jak pojechałam do Stanów, to pierwsze, co mnie, z tą wizytą krótko w 80 roku, to też Fiddler on the Roof. Nie rozumiałam słowa po angielsku. Ale muzyka była dobra. Muzyka piękna i widziałam. A jak Panie zareagowały potem na zmiany polityczne w Polsce? W 76 powstaje KOR, no potem jest powstanie Solidarności. Co Panie myślały wtedy? Właściwie Ja należałam do Solidarności jeszcze, tak. jak się ruch zaczął, ale później w ostrym stanie... Ja pamiętam coś, może Ci to przypomni inne rzeczy. Wiesz dlaczego? Bo ja mieszkałam w 86 przed wyjazdem, w którym właściwie były te zamieszki, stan wojenny, 81 rok. Bo mój syn, 81. To ja akurat wróciłam ze Stanów. tak, a jak się mój zaczął. syn właśnie się urodził, młodszy Adam urodził się w 81. I pamiętam, że jak miał kilka miesięcy i to było właśnie choinkę mieliśmy, doczołgał się i ugryzł bombkę. I trzeba było pogotowie, bo normalnie krew mu leciała z buzi. To nie można było się porozumieć z nikim, bo telefony były wyłączone, wszystko było wyłączone. Nikt nie mógł nigdzie jechać. W końcu Stan jego na wojenny ręce się zaczął, sąsiad nam pożyczył samochód. Właściwie była taka blokada, że właściwie wszyscy byli odcięci od komunikacji.
A później były te różne strajki, to nasi mężowie siedzieli zamknięci na piaście. Pod ziemią strajkowali. Bo obydwoje byli górnikami, to Ale później strajkowali tak. 2 Nie tygodnie. pamiętam, w którym to roku było. Kurczę, ja też nie pamiętam. Ale w którym roku. to na pewno jest gdzieś zapisane w jakichś dokumentach. To w każdym razie powoli inne grupy Stanie się wojennym, poddawały i w końcu kopalnia wyjechali wszyscy w kopalni też, ale dosyć długo siedzieli pod ziemią. 2 tygodnie siedzieli pod ziemią. Także Pytam o to, no bo teoretycznie Solidarność miała uczynić Polskę lepszym krajem, a panie mówią, że tata tak bardzo wpajał wam te właśnie wartości moralne, patriotyczne i zastanawiam się, czy on, a jak on sam reagował na te wieści z Polski, na te zmiany, co on myślał? No myśmy mieli bardzo mały kontakt z ojcem, bardzo mały w tym tata czasie. umarł w 93. 93. W 93, tak. To naprawdę kontakt był nie za Za dobry wyjątkiem ze Stanami listów. wtedy, bo myśmy nie byli, nam zabrali telefon, jak tato wyjechał, to zabrano nam telefon, także i nigdy nie mogliśmy dostać, bo z jakichś technicznych powodów, także nie było tak kontaktu dobrego. Nawet nie wiem, jak on tam bardzo. Ja wiem, że ja troszeczkę działałam w Solidarności, ale krótko bardzo, bo jako ateista nie akceptowałam niektórych działań, powiedzmy. No, Solidarność była bardzo też katolickim. Tak. Także ten ruch mi nie... W każdym razie tata, Niespecjalnie. ja wiem, że był w Ameryce zaczynać od zera w tym wieku to jest naprawdę ciężko. Pracował bardzo ciężko. Na początku pracował w takim, miał takie małe stoisko na flea markecie i naprawiał Najpierw pierścionki. pracował u jubilera, ktoś miał stanowisko i naprawiał dla kogoś Ale tam. ja słyszałam, że miał własne, takie małe Własne stanowisko. miał, ale to później po Aha, latach. no to po może latach, tam jak po Aida latach. była, to może u kogoś pracował. Tak? A Nie. później, pamiętam, opowiadał, że miał, mnie opowiadał, że miał własne. No to, No miał, później miał. Zaczynał od pracy u kogoś, Aha, bo no tak, nie bo miał to była- pieniędzy, żeby otworzyć sklep sam. I naprawiał pierścionki. I kiedyś przyszedł do niego ktoś z takim bardzo kosztownym pierścionkiem. I tata myśli sobie, ja mam tu żonę i dziecko. Jak ja coś zepsuję w tym pierścionku, to nie będę w stanie się wypłacić. I mówi, o idź tam do tego sąsiada, on ci to zrobi. I to był też taki przełomowy jego moment, że powiedział, ja tak więcej nie mogę robić, bo normalnie nie zarobię na życie. I później otworzył ten sklep, trochę tam zarobił pieniędzy, zaoszczędził. 2 razy go napadli i obrabowali. Tak, a to później był gdzie? Na Greenpoincie sklep. Na Greenpointie. No, Pierwszy polski sklep w polskiej dzielnicy tam na Brooklynie, Greenpoint, to właśnie tato otworzył i nazwał go Sawa. Po polsku. Po polsku to Sawa, tak, przez Trochę jak W. domy handlowe tutaj, te przy Marszałkowskiej. Też tak się nazywa, tak? Mars i Sawa. Aha, no, to nazwał go Sawa. To był pierwszy taki jubilerski sklep na Greenpointie dla Polaków. I później go sprzedał chyba Pawłowi. I postanowił, żeby Emil dostał dobrą edukację, tego wziął na Long Island, w głąb Long Island, do Safokanty, bo tam lepsze szkoły niż w mieście były. I tam nowy sklep, właściwie po jakimś czasie na początku wynajmował sklep, a później kupili razem mały budyneczek, znaczy mieszkanie na górze i sklep. I właśnie jak już wszystko zostało zrobione i już oczywiście miał te napady, co właściwie musiał zaczynać znowu od zera, bo trzeba było nowy towar i tak dalej. To jak wszystko, już ten budyneczek miał ten sklep wyremontowany, tylko trochę się tym pocieszył i umarł. I nawet powiem szczerze, sama zaskoczona byłam sobą, że byłam zła, że umarł w takim momencie. Bo człowiek jest dziwny, czasami można się zaskoczyć swoimi uczuciami. Bo i nam się wszystkim zaczęło lepiej powodzić i nagle Wydawało taka- się, że taki się... że już wszystko jest już dobrze. jest okej, już byliśmy już zaadoptowani i dzieci już podrosły, już nie było tyle kłopotów, wszyscy już się umieli porozumieć, już mieliśmy nowych przyjaciół i wszystko było jakoś tak jakby na dobrej drodze i tato wtedy umarł na serce. Młody był, miał 70 lat jak umarł, także to już... A gdzie jest tata pochowany?
W Sayville. W Sayville, to jest na Long Island w stanie Nowy Jork, na wyspie, na południu wyspy. To jest cmentarz, jaki to jest cmentarz? Czy tata jest pochowana na cmentarzu laickim, świeckim, A żydowskim? tam są, Nie ma znaczenia. a tam są chyba różne. Mieszane. Tak, tak. Bo To ludzie jest taki przynoszą malutki różne, cmentarz, stary bardzo, bo tam są groby z XVIII wieku, też stare, tak już, że już inne są zwyczaje troszkę grobów niż u nas, bo tylko rzadko są, to trzeba być bardzo bogatym chyba, żeby takie wielkie grobowce stawiać. Tam w Brooklynie jest przepiękny cmentarz, który można znaleźć. takie historyczne Ale w tym cmentarze. malutkim to tylko daje się czasem tylko taki kamień na ziemi leży. Bo taki, Albo taka mała, nie. taki kamień półokrągły czy tam kwadratowy, wąski. I tam są takie niektóre stare właśnie, także to stary cmentarz jest i różnie. Ja myślę, że różnie jest są. mieszane, Czasem jest- mieszane religie, tak? Chyba tak, ja I- myślę, i że tak. Ja tylko wiem, że zawsze na 4th of July to flagi wszyscy wtykają amerykańskie i różne tam, my wkładziemy na przykład też ten dreidel, to się nazywa? Jak to się nazywa? No to, co się kręci. Tak, przynosimy jakieś takie rzeczy, Manorę żeby, czasem tak, tam palimy, tak, bo to tak- zapalimy i No bo jednak chociaż dokładnie nie znamy chociaż to tylko znaczenia, tradycyjnie, bo ale chrześcijańskie też wiem, no, że- mamy Christmas i mamy i Wigilię i nawet gości często mamy. Na Long Island to robiliśmy wielkie party Ale- dla wszystkich znajomych w czasie tego świąt. Ale co jest dobrze w Ameryce, wszyscy chcą obchodzić Christmas, bo prezenty się daje, nawet Hindusi, którzy mają kompletnie inną religię, też mają. Też mają Także po Christmas, prostu ludzie obchodzą wszystkie różne święta innych normalnie narodowości. Na St. Patryk jest święto i po prostu No ale to każdy w niektórych ma... stanach, w tych stanach takich bardziej, to w niektórych stanach, to w tych bardziej postępowych, w tych takich mniej postępowych to nie bardzo. Także... Panie mówiły, jeszcze wrócę do tego wątku Aha, ja tej wiem, że tak- moralności, tak. etyki. Czy tata coś panią na co dzień wpajał, właśnie mówił jak się zachowywać, albo właśnie co to znaczy być patriotą, czy objaśniał to w jakikolwiek sposób, albo czy to wynikało jakoś z jego zachowania, czy jest coś takiego właśnie, co tak bardzo panie w nim poruszało, tak? Że był takim autorytetem dla pani, taką kochaną osobą. Ja muszę powiedzieć, że wojsko w tych czasach, jak tata był oficerem, było bardzo respektowane. Może później coś się zdarzyło, ale też trzeba rozumieć, że ci młodzi ludzie, którzy musieli walczyć, dostali rozkaz. I to nie jest tak w wojsku, że się robi, co się chce. Niestety, jak się idzie do wojska, to ktoś daje ten przykaz. Ale właściwie ja zawsze byłam bardzo dumna, że tata jest żołnierzem i po prostu dawał swoim własnym przykładem. Nigdy złego słowa, zawsze święta patriotyczne. Tak, tak, nawet ten 1 maja, czy jakiekolwiek Bardzo, obchody, to bardzo. były, to my wiedziałyśmy, że to dla kraju się należy, że tak ma być. Flagi żeśmy wieszali, pamiętam. Było zawsze, ale tak dokładnie, żeby nam tam, szczególnie Pani chodzi o to, czy nam mówił, jak się to da, ale tak jak siostra powiedziała, to raczej z zachowania i z tego, jak No właśnie, z przykładu. obchodziliśmy te codzienne życie takie. A Myślę. 11 listopada wtedy był obchodzony? Jako święto? A, nie, Nie, myślę. absolutnie Nie, to chyba nie jest. Nie. 11 to. Bo ja w ogóle nie pamiętam, że nie wiem. 22 lipca to było takie kluczowe święto. 1 maja było święto. 3 maja to nie było tak za bardzo święto. To dopiero chyba później. Chociaż ja w ogóle generalnie to ja tak chyba od małego, ale teraz to specjalnie jestem apolityczna, także ja nawet specjalnie nie wiem, co za bardzo Właściwie właśnie, w trawie piszczy. żeby tę tolerancję w ludziach robić, to by nikt nie próbował przekonać na własną stronę, prawda? To też właśnie ucieszyłam się, leciałam samolotem w tamtym roku i obok mnie siedziała jedna osoba, która właśnie zaczęłyśmy mówić i ona mówi, ja jadę, bo jest otwarte to nowe
muzeum w Warszawie jeszcze nie było chyba w pełni otwarte w tamtym roku. I ona Nie normalnie... było? Nie. Tylko I ja się budynek i zainteresowałam. wystawy czasowe i Aha. centrum edukacyjne. I ja nawet bym nie wiedziała, ale tak później sobie w tym roku pomyślałam, że może jakoś będziecie zainteresowani naszym tatą. I na pewno tata tutaj gdzieś obserwuje. Ja wiem, że ja wiedzę nasze postępy. A były Panie kiedyś w Izraelu? Nie. Nie, ja nie Nigdy. byłam, nie. Nigdy. W Izraelu nie. Ja, bo mam... ja nie byłam nigdy. Kiedyś jak chciałam jechać, to nie było mnie stać. Teraz może bym mi mogła pojechać, ale nie zawsze pochwalam politykę Izraela wobec Palestyńczyków. Ja nie wnikam, bo nie jestem tak, nie mam takiej wiedzy i nie wiem jak to naprawdę między nimi jest, ale nie myślę, żeby bombardowanie szkół było właściwym działaniem. Niestety Także nie pojadę na razie. Historia niestety była zawsze fałszowana. Dopóki się na własne oczy czegoś nie widzi, tak jak my wiemy historię naszego taty, bo to obserwowałyśmy, ale już kilka, powiedzmy, nasze koleżanki dokładnie nie wiedzą, co się działo, nawet niektóre były zaskoczone. Jak żeśmy zaczęły opowiadać o tacie, że był oficerem. O, ja tak, wszystkim po prostu historia, odkąd ja zaczęłam uczyć się historii, widzę, że była fałszowana, przekręcana. My naprawdę nie znamy prawdziwej historii. Ja nie wiem, czy w ogóle jest prawdziwa historia gdziekolwiek. Znaczy, przepraszam, że tak mówię, no, ale jeżeli się tego na własne oczy nie zobaczy, to naprawdę nie wiadomo, co się dzieje. Ale jeżeli chodzi o ten konflikt, ja też nie mogę powiedzieć żadnego zdania na ten temat, bo nie rozumiem. Mam dużo żydowskich tego. przyjaciół w Stanach Zjednoczonych i czasem zaskakują mi ich, znaczy przyjaciół, kolegów, i zaskakuje mi czasami ich takie, bo ja jestem Żydem i ja popieram izraelski rząd we wszystkim, co oni będą robić. To we mnie to nie ma tego. Nie chciałyby Panie tak pojechać z ciekawości Tak, i zobaczyć tak. No, coś jednak, no jest A- bezsprzecznie państwo stworzone dla Żydów, gdzie w związku z tym jest jakby trochę kolebka żydowskości. Tak, prawda? tak, tak. Jest była świątynia, ściana płaczu. No ścianę płaczu to nie, bo tam za dużo ludzi. Jest pustynia, która jest związana z mitem jakby założycielskim współczesnego Izraela i No nie, tak jak mówię, że ja kiedyś chciałam, to nie miałam Sionizm pieniędzy. jest też A taki- teraz jeszcze pojadę kiedyś. Ja pojadę. Ja teraz jestem w etapie podróżowania. Bo już nie pracuję, to teraz się szwendam na tyle, ile mogę tam. Także też tam zahaczę pewnie. Jakie Może Panie też w miały? przyszłości. Jakie Panie miały właśnie prace tu w Polsce i potem w Ameryce? Ja pracowałam najpierw w pracowni projektowej w Opolu, a później byłam inspektorem nadzoru na budowie i to byłam w Tychach, pracowałam. A jak wyjechałam do Ameryki, musiałam zacząć od niczego, bo mój angielski był raczej słaby. Moje dzieci błyskawicznie, dosłownie w ciągu roku, na początku im pomagałam z zadaniami, ale normalnie później tak mnie odskoczyli, że nie mogłam za nimi nadążyć, więc zaczynałam pracować w fabryce. I pakowałam, zbierałam spółek, później sprawdzałam zamówienia, później dostałam awans, zostałam invoice clerk, to te faktury wypisywałam, takie rzeczy. Później próbowałam swoich sił w finansowych serwisach, to miałam licencję na inwestycje i na ubezpieczenia. Później znowu, jak ten boom przyszedł w Ameryce, że było tak dużo budownictwa, mój mąż jest rozwój. w tym kontraktorem, to pomagam mu właściwie do tej pory robić księgowość i kosztorysy, tego typu rzeczy, ale też dodatkowo zajmuję się pośrednictwem sprzedaży i kupna domów. A w międzyczasie zrobiłam taką licencję, żeby być asystentem dla weterynarza i pracowałam krótki czas tam. Tak samo zrobiłam medycznego laboratorium asystent
Także próbowałam wszystkiego. Także teraz zostałam w pośrednictwie domów i pomagam mężowi. No i malujesz. No i maluję, mamy tam, mamy wystawę taką i grupę, że właśnie Działa kultural arts. jako wolontariusz dla miasta. Tak. Żeśmy zrobili inkorporację. Założyli miasto i... Oddzieliliśmy się od naszego miasta Brookhaven Town, zrobiliśmy własny rząd w takim 5000 domów. Oddzieliliśmy się, bo nie dbali o nas. I teraz mamy własny rząd i wszystkie pieniądze, które od nas biorą, idą do naszej village, naszej wioski. Także i to 3 lata nam zajęło. Ja byłam bardzo aktywna tam. Także dużo różnych rzeczy robiłam tam poza pracą, takich jak mała rewolucja. Odłączenie się od miasta. No. A ja to różnie, bo ja po studiach zaraz to byłam szefem otaczarni, to tam, gdzie się produkuje te betony asfaltowe do nawierzchni drogowych. Potem pracowałam też na budowie, tak nawet stoi jeszcze ta droga, taka pierwsza dwujazdniówka w Opolu, co była zrobiona, pierwsze przejście podziemne, to robiłam. Później miałam kiosk warzywny przez chyba rok, już czy miałaś ileś tam. A później dostałam paszport wreszcie na wyjazd. To 8 lat mi zajęło, dostałam paszport i wyjechałam do Stanów. Do Stanów poszłam do college jeszcze raz. Uczyłam się, najpierw chciałam być inżynierem, ale miałam kiepskie angielskie, w ogóle nie umiałam angielskiego, nim się nauczyłam. Także poza tym już byłam za stara dla nich, żeby zaczynać. Bez doświadczenia amerykańskiego, nawet jako kreślarza nie mogłam tak za bardzo pracy dostać. Potem poszłam jeszcze na college, uczyłam się trochę malować, a w międzyczasie zatrudniłam się jako fizyczny pracownik w takiej firmie wysyłającej reklamy. No i w takich firmach pracowałam, wszystkie tam na tym Long Island, te firmy obleciałam, pracowałam 2 lata fizycznie na tych maszynach, później jako kontrola jakości, później jako szef zmiany, potem a na końcu już ostatnie lata, gdzieś 8 lat ostatnie, co pracowałam, to pracowałam jako szef zakładu takiego, dla właściciela. Nigdy nie miałam swojego nic dla właściciela. No i też w takiej organizacji byłam kobiety, które dzielą się sztuką. Tam były z nami malarki i dziewczyny, które robią ze szkła, rzeźbiarki, ci, co lepią naczynia porcelanowe, jakieś takie przeróżne. To robiliśmy dużo wystaw, bardzo prężna organizacja, zresztą do tej pory jest. Czyli no i to. Talenty trochę, bo pani po mamie ma, może mamie, trochę, tak, mama zawsze jednak artystka. przeszły też na panie. Chyba tak. No i w soboty wyprowadzałam psy w schronisku na spacery 2 godziny. Ale to rozumiem, że to w ramach wolontariatu? Tak. Rozumiem. I jak panie, bo rozumiem, że teraz często panie wracają do Polski. Czy to właśnie też wracają panie do Opola ciągle i mają tam jakby swój drugi dom? Czy Polska jest jeszcze w ogóle domem? W pewnym sensie, bo właściwie przyjechałyśmy pierwszy raz. Ja przyjechałam chyba po ilu? 86 do 2015. Ja po 13 latach ja taka byłam zła za tatę. Znaczy nie zła, tylko taka rozżalona że to go spotkało. Bo wreszcie zrozumiałam, jak to jest się przerzucić z jednego miejsca na drugie, tylko dlatego, że cię wykopują. Bo ja sama się przerzuciłam i było ciężko, a co dopiero... Także za tatę byłam bardzo rozgoryczona, nie zła, rozgoryczona. I także 13 lat mi zajęło, nim pierwszy raz tak przyjechałam do Polski. No trochę. Chyba byłam 4 dni, ale czy jakoś tak. To ty byłaś wcześniej ode mnie? Po 13 latach, tak? 88 plus 13 w 91 roku, tak? O, bo ja to dopiero w 2001. Ale to razem leciałyśmy i chyba było dłużej, bo to było zaraz po, jak World Trade Center zostały zaatakowane. No tak. I miałyśmy bilety. I później się ten wypadek zdarzył, prawda, ci terroryści. Umówiliśmy się z moim synem, on pracował wtedy w Curacao, tam koło Wenezueli.
że spotkamy się w Warszawie. A co to była za okazja? Zjazd naszej grupy, bo zjazd nasza grupa naszej ze grupy studiów studenckiej. spotyka się od końca właściwie studiów, co roku się spotykaliśmy. Później myśmy wyjechały, a oni się dalej To ja spotykali po co 13 roku. latach, to ty po 15 to po 15 lat pierwszy raz. latach. Bo wtedy właśnie był ten terrorystyczny atak atak na World Trade Center i my parę dni później miałyśmy bilety, żeby tutaj przylecieć. To długo nam zajęło. Lotniska były zamknięte i otworzyli chyba 2 dni wcześniej, jak myśmy już miałyśmy bilety, to mówimy, co się ma stać, to się stanie. I wsiadłyśmy do samolotu, ale samolot był pełny. Ale wracałyśmy prawie pustym, bo dużo ludzi zdecydowało, że chce wrócić. Ci, co tylko przyjechali do pracy, prawda? Ja pamiętam, że samolot był do ostatniego było się miejsca. wyspać, położyć A z powrotem właśnie puściuteńki. I Wracałyśmy. przyleciały Panie do Polski, no jednak już odmienionej, chyba innej niż tą, którą Panie zostawiły. Dużo różnych śmiesznych rzeczy, bo na przykład ja weszłam do baru i patrzę, pisze puszki. Ja myślałam, że to są kluski na parze. Ja mówię, co to są te puszki? Bo za naszych czasów to nie było puszek ze sodą, prawda? I dużo różnych angielskich słów jest przyjętych, techniczne rzeczy, techniczne słowa są zupełnie często inne i na przykład chcę coś zrobić na internecie, na przykład w polskim tym, to są trochę inne terminologie i także czasami trzeba się uczyć na nowo po prostu innego słownictwa, bo wszystkiego się uczyliśmy w Ameryce, prawda, w innym. Pani mówiła, że przyjechała raz tak, że została aż 2 lata. To ostatnio. To ostatnio jak byłam. Ale właściwie nie, bo tak, mama jest tutaj i mamę to trzeba odwiedzać, trochę pilnować. No i tak zasiedziałam się w sumie. Gdyby nie siostry syn, to pewnie bym jeszcze siedziała, ale tak się zasiedziałam, odnowiłam, powynajdywałam wszystkich kolegów, zaangażowałam się w kluby brydżowe, zaczęłam grać, uczyć się polskiego systemu grania w brydża, trochę malowałam. Wszystkich ludzi tak zgarnęłam, bo organizowałam, często żeśmy się tak spotykali razem, często. Mam mieszkanie, ja tu nie mam nic, siostra ma mieszkanie takie malutkie, to ja w tym mieszkaniu stoję i jak przyjeżdżam. No i tak przez 2 lata tak mi zleciało, bo to jednak po takiej dużej nieobecności i rzadkim spotykaniu potem człowiek ma tak jakoś, się nazbiera i się dużo ma do gadania i się chce się z przyjaciółmi bardziej zbliżyć, żeby poznać, co oni robili przez lata całe. I tak się zaczęło. Potem zaczęliśmy podróżować po Europie. Dużo, bo też nie byłam dużo w Europie kiedyś, mnie nie puszczali, nawet do Jugosławii nie mogłam dostać paszportu. Więc ja tylko mogłam jeździć do Bułgarii i na Węgry, do Czechosłowacji. Także potem jak właśnie te 2 lata byłam, to i na narty, i do Francji, i do Austrii, i tam wszędzie, bo bo granica jest otwarta i to było takie dla mnie szansa na poznanie świata. Tak, poznanie Europy, której przedtem nie mogłam poznać. No i miasto to Opole zmieniło się bardzo, wypiękniało, bardzo ładnie. Ludzie, ci starsi, tak, moje pokolenie ludzi to się w ogóle nie zmieniło. Wszyscy narzekają i się męczą i są... mają często, jeśli chodzi o materialne, powiedzmy rzeczy, to mają więcej niż ja. To mają tych domów, jeden tu, drugi tu, tym dzieciom domy i ciągle im mało i ciągle są tacy niezadowoleni, bo się martwią, że jeszcze za mało i tak inne mają nastawienie, moje pokolenie, bo ci młodzi ludzie, wszyscy moje córki, bo moja córka kiedyś się też przeprowadziła tu na jakiś czas po studiach swoich. To są wspaniali, bo to oni już mają oni już w innych czasach, oni już mogli podróżować i inaczej są otwarci, radośni. Na różne inne zachowania i wszystko, kultury. Tak, ale moje pokolenie to ciągle jest takie umartwione i takie zastałe w swoich, to ja tylko mówię, co ja czuję, takie zastałe w swoich poglądach, że nie zmieniają się. Nikt nie chce, tak mówił, a po co ty tam jedziesz gdzieś tam? Mówi, najlepiej jest w domu. Mówi, ja to lubię w domu i rzeczywiście
tak, to takie trochę dla mnie nie są ciekawi, tylko do domu, żeby nagarnąć i tam w nim być, tak, moje po kolei, bo młodzi to są bardzo fajni. W każdym bądź razie mój syn był właściwie w Polsce przez prawie 3 miesiące. Pracował w amerykańskiej kompanii na pół etatu, bo musiał popołudniami, bo jest trochę inny czas. I bardzo mu się podobało, Adam. I właściwie poznał dziewczynę, przyjechała do nas do Ameryki z wizytą i przyjechał później z nią tu, także właściwie dosyć dobrze się dobrali i spotkali się w Holandii. Teraz są oboje w Nowym Jorku i planuje syn wrócić i pracować, jak mu jego kompania pozwoli, z Polski przez jakiś czas. W Tychach się zatrzymywał, także był zadowolony. Moja synowa też się stara o obywatelstwo polskie. No widzisz, także młode co pokolenie, widzisz? Nie widzę co. że jest, wiesz, jest dużo rzeczy dobrych. Podoba im się, że wszystkim tak. Amerykanom się podoba. Wszystkim się podoba. Polski. Tak. Wszystkie moje dzieci, te amerykańskie połówki, Tak, przyjeżdżają na święta to bardzo wszyscy. lubią. Tak, teraz wszyscy. wszyscy na święta. Cała rodzina. My nie przyjeżdżamy, bo mój starszy syn Witold Podoba im się, bo jest kraj jest Tajpej, piękny. To się nie da ukryć, że kraj jest piękny i jest to zobaczyć. I ludzie są ciekawi. Też jeśli można z nimi się porozumieć, prawda? Chociaż miałem taki jeden przypadek, opowiem, jak już ten, tak, Pozytywny? niekoniecznie go trzeba w ten udać. Nie, Nie? bo to są takie, które później, słuchaj, bo to jest właśnie Na tak, niektóre że rzeczy trzeba wyciąć. takie się, no, co się powiedzieć, takie są, że one dotkną cię jakoś, że się pamięta, bo pamiętam moja teraz już synowa, idziemy sobie ulicą, a ona ma tato, chyba był jej polskiego pochodzenia, tak pół polski, pół niemiecki, a mama z Japonii. Także ona ma taką azjatycką urodę, bardzo azjatka, malutka, szczuplutka, całkiem azjatycka nie mówi po polsku, znaczy teraz już mówi chochla i szlafrok i tam jakieś takie, ale kiedyś nie mówiła nic, ale idziemy po polu, a ona do mnie mówi czarna, i ona taka malutka. Znaczy, kto tak mówi? Babi do mnie i mówi czarna. Ja się tak na nią patrzę i mówię, co ty mówisz, kto czarna? A babi mówi, ja czarna, No nie, no, tak bo tak za nią tak. wołali na ulicy. Nie wierzę. No, To mi utkwiło w pamięci, to było jej pierwsze słowo, co się nauczyła czarna. Także jest, ale to też nie młodzi ludzie, nie ci, którzy już teraz mają więcej informacji, ale raczej tacy jak ja. Ja się jeszcze chciałam zapytać, jak się tata do was na co dzień zwracał? Jak mówił? Po imieniu, czy... nie. Po imieniu. No właściwie to czy tak. co, mówił Idusia, Ewa? ja byłam Idusia. No, Ewunia. Ewunia, ja byłam Idusia. A jakby miały panie go tak scharakteryzować w 3 krótkich zdaniach, jakim był tatą? Jaki był tato? Ja normalnie uważam właśnie, że moje dzieciństwo to było super duper przez to, że dzięki temu, że tato był honorowy, szczery, opiekuńczy. Zawsze się dzielił tym, co tam wiedział z nami, uczył nas dużo rzeczy, nawet tego polowania, co mi się nigdy nie przydało. Nie był hipokrytą przede wszystkim. Wszystko miałyśmy, ja właściwie zawsze wiedziałam, czego tato ode mnie oczekuje. Nie zawsze to spełniałam, nie zawsze tam potrafiłam tego dopiąć, ale zawsze wiedziałam, co jest oczekiwane ode mnie, jaka mam być, jak się mam zachowywać, jak w szkole, jak na ulicy, jak z tatą. Czy że telewizji nie mogłam, na przykład mieliśmy dużo zakazów takiej, telewizja 8 godzina, można było książkę czytać, telewizji nie można było oglądać, czy jakieś takie rzeczy, co w sumie pozytywne były. Zawsze mieliśmy wspaniałe wakacje z tatem, zawsze nas woził w różne piękne miejsca w Polsce. Spędzałyśmy całe lato, często nad morzem w Jastarni, w Juracie, tam na Helu, czy w Gdyni. Cały ten
Także ja uważam, że dzieciństwo to miałam wspaniałe. Ja Wspaniałe muszę nawet. powiedzieć też, bardzo dobrze wspominam dzieciństwo mimo różnych problemów. Tata bardzo tolerancyjny, wyrozumiały, nigdy nie Tak. był. Myśmy miały różne O, dzikie pomysły. tak. Nigdy nas nie krytykował, zawsze nas akceptował takimi, jakimi jesteśmy. Także jestem bardzo mu wdzięczna za to. W każdym razie ja pamiętam, jak później rodzice się rozwiedli i na przykład trzeba było robić obiad. Co robimy na obiad? Jak ktoś chciał ziemniaki, to musiałyśmy obierać ziemniaki, prawda? Więc my mówimy, tato, kasza. No, i tata Bo trzeba gotował było na pomagać przykład tacie bigos zawsze. i później na śniadanie bigos, na obiad bigos, ale myśmy też nigdy nie narzekali. My jako dzieci byłyśmy tak też nas tak, nauczył, że nie ma że co normalnie nie ma narzekać. co, Jak trzeba jest, tak zjeść to, jest. co Są jest różne- i tylko, żeby głód zaspokoić, nie byliśmy wybredne, tylko nikomu się ziemniaków nie chciało obierać. O, na śniadanie, na obiad, na kolację, kasza. Ale na przykład później, jak miał więcej Bigos. czasu, to po bułeczki rano. My się budzimy, tata z bułeczkami, śniadanie, albo naleśniki, jak siostra już się wyprowadziła, już miała syna, Wojtusia, to robił rano naleśniki dla nas, a później jeszcze wiózł jej na 1 maja naleśniki. Także W piecach był- palił, bo kiedyś jeszcze były tak. piece, takie pamiętam, myśmy Tak. się budziły I już i w zimie zimno, to prawda, już bo huczał piec, bo tato leciał do piwnicy Tata po węgiel, zapalał, palił w ja to piecu. też pamiętam. I, pamiętasz to, Tak. co nie? I już było, jak myśmy Mało otwierały tego. oczy, to już było cieplutko. I... Ale mało tego, grzał nam ręczniki. Mama i tata grzali nam ręczniki na piecu, że jak na przykład kąpiel, cieplutki ręcznik. Takie A były kąpało się normalne- raz na tydzień. No ale to, To były były takie czasy nie i było. łazienki trzeba było grzać w piecu, prawda, Wodę. zapalać. I po kolei, najpierw Tak. my, potem rodzice. Takie były czasy. No. No jak byliśmy malutkie, później już się zmieniło. Później gaz przyszedł i tak dalej, ale my pamiętamy nawet takie czasy, jak się pisało z piórem ze stalówką. Nie było długopisów, nie było wiecznych piór. No, No tak, tak. było. Nie? W pierwszej klasie jeszcze kaligrafia z pióro ze stalówką i kałamarzem. I się wszystko tak zmieniło, prawie prawdopodobnie Teraz już dla was to jest nie nie do pisać pomyślenia. już, teraz nie bardzo się chyba udaje, prawda? Jakie czasy. No w każdym razie. Cierpliwa pani jest. Dziękuję bardzo. Dziękujemy też, dziękujemy za wysłuchanie.